Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Teraz opowiem parę opowieści z dzieciństwa. Wrócę do tych dawnych czasów, kiedy jeszcze mieszkałem 20 km stąd. No i w duchy nie wierzę, ale jako dzieci, no to coś tam nieraz tam po głowie chodziło, że gdzieś tam jakiś duch tam. Opowiem taką przygodę. Chodziliśmy, to były lata 60., może rok 67, klasa 6., 7. Nauka przed bierzmowaniem. Chodziliśmy do parafii, która była 6 kilometrów oddalona od naszej wsi. No i chodziliśmy z kolegą. I nieraz byliśmy w grupce po 3-4 osoby, a akurat wracałem tylko z jednym kolegą, miał na imię Józek. No oczywiście po nauce zrobiło się ciemno i szliśmy polną drogą po prostu. Nie mieliśmy latarki. Znając drogę, wiedzieliśmy, że po prostu szło się na pamięć, bo drogę się znało. W pewnym miejscu stał krzyż ogrodzony płotkiem. No jak szliśmy w tamtą stronę, wszystko było normalnie. Wracamy z powrotem. Coś bieleje na tym płotku. Coś bieleje, po prostu jakaś postać. Od góry do dołu białe jest, no. Trąciliśmy się ramionami, ściszyliśmy głos, no do licha, no co jest? No duch jakiś stoi pod krzyżem. No ale było nas dwóch, jeden drugiemu dodawał odwagi. Mówimy do licha, no co jest, no nie? Zbliżyliśmy się bliżej, no ale wieczór był, już ciemno było, bezwieczny. No stoi ta postać pod tym krzyżem. Przyklękliśmy na kolana, poszukamy, szepnęliśmy sobie kamyka i spróbujemy rzucić. I tak, odgłos raz był taki pum, jakby rzucił w jakieś coś, co odbija, jakiś jak od bębenka. O. Jak kamień rzuciliśmy niżej, to odgłos był taki, jakby w coś miękkiego puknęło. No co jest do licha, mówimy, co jest? Na kolanach parę kroków bliżej i znowuż tymi kabuszkami tam. To samo się dzieje, jak u góry to jest takie puknięcie jak w bębenek, coś pustego, coś twardego, no nie? Taki odgłos jest wyraźny. Natomiast jak niżej się rzuci, to jest takie uderzenie jakby w coś miękkiego. No w końcu jeszcze bliżej to się nie rusza. Jak podeszliśmy się bliżej, to roześmieliśmy się. Ktoś na sztachecie tego płotku powiesił taką dosłownie wygotowaną krowią czaszkę. Może ktoś na galaretę gotował, nie wiem. A na sztachecie powiesił białą płachtę. I było wszystko, duch. Śmieliśmy się. Także jeszcze opowiem, jak to zdarzyło się po prostu. To było w czasie wszystkich. To był dzień zaduszny po wszystkich świętych. No i tam działo się właśnie to w sąsiedniej wsi, a później ludzie opowiadali sobie, no i to był taki dosłownie żart, kawał, można powiedzieć, napisany przez samo życie. No, zebrało się 3 kolegów w sąsiedniej wsi, to byli ludzie w wieku mojego mniej więcej ojca z tamtego pokolenia. No i widocznie trochę tam było alkoholu, że jak sobie trochę wypili, to im się w głowach rozjaśniło i zaczęli gadać o duchach. No i cóż, przeszedłbyś przez cmentarz, tak wiadomo, dzień zaduszny, to już dzień krótki, noc, ciemno.
Po prostu jeszcze deszcz mrzy. Przejdziesz przez ten cmentarz po niemiecki? No ja przejdę. No wiesz, no ja też. No ale kto pierwszy? No ja. Zgłosił się jeden. Dobra. Bez latarki, bez nic. No przejdziesz. Dobra, poszedł. Poszedł. Cisza, cisza, cisza. A w pewnym momencie słyszę: o Jezu, bo on nie mówił Jezu, tylko miał takie po prostu trudności z wymową i zamiast Jezu to mówił Jezu. O Jezu, ratuj! Cóż, koledzy, któryś miał latarkę, szybko weszli na cmentarz, słyszę, że głos jest tam gdzieś, tam mniej więcej od środka cmentarza tego po niemieckiego. No i cóż widzą? Gość leży na ziemi i woła pomocy. Jak mu zaświecili już latarką, to przestał wołać, bo wiedział, że będą go ratować, ale jak się podeszli, to się roześmieli. Szedł, miał długi płaszcz, bardzo długi, zaczepił się długim płaszczem, bo ciężki, żeliwny krzyż stał taki po niemiecki z takimi, no miał takie różne ozdoby, zaczepił się połą tego płaszcza, wiatr trochę wiał i upadł. Mokro było, ślisko, upadł, przywrócił się, po prostu padł wzdłuż tej mogiły, a że miał w czubie trochę alkoholu, dopadł go strach, no cóż, długo trzyma, prawda, więc krzyczy: Jezu, ratuj. Roześmieli się, no i było koniec. Koniec tematu. Jak po prostu, ludzie mieli takie swoje przesądy na przykład, że na przykład jak się zwierzaka z obory wypędza, to widziałem u niektórych ludzi takie: nie wolno zwierzaka uderzyć miotłą, bo to będzie coś złego się stanie. No przecież nikt tego zwierzaka tam nie okłada, nawet wystarczy machnąć tą miotłą na tego zwierzaka, to już źle, nie wolno, nie, miotło nie, bo to się jakoś wymiata tam coś, no tego nie potrafię nawet tego powtórzyć, ale dla mnie to na przykład, no nie widzę w tym nic złego, jakbym zwierzę nie chciało tam wyjść i coś i miał miotłę w ręku i tą miotłą tam tego zwierzaka trącił, no to, no osobiście na przykład nie wierzę w taki zabobon, no ale no słyszałem o takich ludziach, którzy bardzo byli tacy, wierzyli w te zabobony, ale ja sam tam tak za bardzo nie wierzę. Miałem takiego kolegę, Zdzisiek miał na imię i też był moim rówieśnikiem, chodził razem do mojej klasy, tylko że on później się pojawił w naszej szkole, może ja już byłem w klasie 3. czy 4, bo oni po prostu przyjechali do sąsiedniej wsi i tu przychodził do szkoły. Ale wracaliśmy ze szkoły i dopadła nas burza. Raptem chmura, ciemno. Przedtem było tak, że przyparzało i raptem ta burza uderzyła. Więc ja mówię: Zdzisiek, my pod most. Był most drewniany na rzece Łynie, ale wiadomo, przyczółek było szalowany balami grubymi. I można było, jak się zeszło się z tej skarpy pod ten most, to można było pod ten przyczółek wejść, bo tam była wąska ścieżka udeptana przez rybaków, przez wędkarzy i można było plecami się oprzeć o ten przyczółek z tych bali, no i przeczekać burzę. No i wyszliśmy, Zdzisiek, mówię: przeczekamy burzę, ale leje jak z cebra, jak to się mówi. Ale i są błyskawice, są pioruny i w pewnym momencie piorun uderza w most. Ale to był zimny piorun. Przecież most był drewniany, to by go zapalił, prawda? A to był zimny piorun, ale był trzask, który nam w uszach to długi czas gwizdało. I widziałem ten kłębek tego zimnego pioruna, jak on uderzył po prostu w filar mostu i od góry po prostu z poręczy po filarze do wody. Ale to było dosłownie, ten most był zbudowany na takich stałych bale w środku, także rzeka była podzielona bodajże na 3 części. Stały po prostu słupy, dźwigary, które trzymały tę konstrukcję tego mostu. Woda płynęła między oczywiście tymi palami. Więc on nie uderzył bezpośrednio w te pale, które były przed nami, tylko bodajże tam w trzecie, z tamtej strony. Ale Zdziśka dopadł taki strach, że on mówi: ja do domu nie dojdę.
Na mnie natomiast przestało mi w uszach gwizdać. I no dziękuję Panu Bogu, cali jesteśmy, mówię Zdzisiek. Idziemy do domu. On mówi, ja do domu nie dojdę. No ja miałem bliżej do domu, bo ja miałem od rzeki, miałem pół kilometra. A on do domu miał jeszcze, powiem Panu, miał jeszcze z 1,5 kilometra, jak nie, no tak gdzieś dobre 1,5 kilometra miał. Jak nie około 2. Bo mieszkał na kolonii między naszymi wsiami, tam kolonie były takie. Ja mówię, Zdzisiek, no to jak boisz się? Boję się strasznie, bo może burza. Ja mówię, zobacz, przejaśnia się, słońce wychodzi. Nie, ja boję się. No to mówię, chodź do mnie. Przeczekasz u mnie do wieczora, jak się jeszcze no dobre rozjaśni tego, no już ta burza pójdzie gdzieś tam daleko. To... No i wziąłem go ze sobą do domu. No i jak pobył u nas w domu, to strach mu przeszedł. Nie uważam tak, że ludzie są na wsi tak bardzo wierzę w to. Po prostu nie wierzę w to. No dziś ludzie są światli, przecież jest telewizja, jest radio, jest po prostu no. Także z tym po prostu nie zgadzam się, że ludzie na wsi są zabobonni. Nie zgadzam się. Stanowczo nie. Do 16 roku życia bez prądu po prostu. Bo to już jak tam wyjeżdżałem z tamtej wsi, gdzie poprzednio mieszkaliśmy, to tam właśnie było bez prądu, to już miałem 17 rok mi szedł po prostu. No i przyjechaliśmy tu, no tu było światło, tu był prąd. Tam gdzie mieszkaliśmy, to w ogóle ten teren nie był objęty elektryfikacją, dlatego że tam PGR-y robiły komasację gruntów i te wszystkie kolonie, które były po tamtej stronie, jak to się mówi, rzeki, to właśnie były bez prądu i kolejno ludzie szli na emerytury i PGR-y przyjmowały ziemię i no my zostaliśmy dosłownie sami i nas stamtąd wysiedlono po prostu. Wyceniono gospodarstwo ojca, które tam miało 10 hektarów i tam miał dzierżawy, tam trochę, to dzierżawa się nie liczyła, tylko te hektary około 10, jak to wtedy można było mieć tylko około 10, nie przekroczyć. No i po prostu ojciec dostał tutaj pół gospodarstwa, a drugie pół tutaj musiał kupić, bo tu był taki układ właśnie, że syn swoją część sprzedawał dla ojca, syn z matką był tutaj. A matka na emeryturę szła, no i swoją część do państwa i państwo, po prostu zamiana była, pół gospodarstwa było za tamto, a drugie pół ojciec musiał dokupić i dokupił. No i w ten sposób tu żeśmy się osiedlili po prostu. To był 69 rok. I nie mogę tak za bardzo właśnie powiedzieć, bo tak specjalnie nikogo nie znałem, tak żeby ktoś tak aż tak wierzył w te różne zabobony tam. Raczej to może się dotyczyło starszego pokolenia. No może moi dziadkowie, chociaż też to byli ludzie wierzący. I ze strony ojca i ze strony mamy to byli tak samo katolicy ludzie, bardzo wierzący, pracowici, no i dobrzy. Także, a tam, gdzie jest wiara katolicka, to nie ma miejsca na zabobony po prostu. Ja tak uważam. O duchach sądzę po prostu w ten sposób. Sądzę, że no są te duchy dobre i złe. No wiadomo, że dobry duch czuwa nad człowiekiem, no. Tak jak duchy wszystkich świętych, to jest prawdą, czuwają nad ludźmi. Tak jak aniołek stróż czuwa nad ludźmi, którzy się do niego modlą. No ale no też prawda jest taka, że są te duchy złe, które kuszą ludzi do złych czynów, do robienia zła. No na przykład te wojny, co tam są gdzieś na Ukrainie, no to ten człowiek, który pcha tych ludzi do wojny, to jego dowództwo, on sam, no to uważam, że to zły duch go prowadzi. Bo to jest nienormalne dziś, mordować ludzi, rozwalać miasta, palić, niszczyć, dzieci mordować.
to uważam, że no, sam diabeł tam stoi za nim. No tyle mogę powiedzieć. Na świecie jest dobro i zło po prostu. Ja zdecydowanie wybieram dobro. Nie, po prostu nie. Nie toleruję zła. Nie toleruję. Gdzie jest zło, to reaguję. Po prostu reaguję. Stop, kamera.